Witam Was. Dzisiaj troszeczkę chciałem Wam powiedzieć o ruchu, ponieważ tego ruchu mamy coraz mniej w naszym życiu. Ciągle się to zmniejsza, coraz mniej chodzimy, coraz więcej używamy samochodów. Rower powoli też idzie w odstawkę, za to mamy skutery różnego rodzaju, mamy elektryczne rowery, mamy spalinowe rowery. Teraz nawet już i hulajnogi mamy elektryczne, czyli już i nawet hulajnogi nie mamy. Są nawet i takie deski, coś w stylu deskorolki, tylko że mają takie dwa koła na boku i w sumie zamiast pionowo to stajesz na nich poziomo. I też już nie potrzebujesz chodzić, tylko od razu sobie jedziesz. Czyli wszystko się za nas rusza. Są nawet i takie osobniki, że gdy muszą wstać ze swojej kanapy i przemieścić się do lodówki, to już są zmęczeni i wracając stamtąd przeważnie mówię: och, kochani, jak ta lodówka jest daleko, nie da się jej tutaj bliżej postawić koło kanapy. A ja muszę tyle kilometrów iść za każdym razem do tej lodówki, że już jestem cały zmęczony jak przyszłem. Tego muszę od razu się posilić i sobie muci tam od razu, nie wiem, jakieś ciastka, hamburgery, nie wiadomo co jeszcze. Nie wiadomo co jeszcze. Jest jeszcze taka grupa ludzi, która leżąc na swojej kanapie i zmieniając programy swoim pilotem, twierdzi, że przez cały dzień aż tyle się napracowali, że aż ich palec boli. Mówi: popatrz, żono, nawet odcisk mam na palcu od tego pilota. Taka ciężka praca to była dzisiaj. Przez cały dzień te kanały zmieniać, żeby coś znaleźć ciekawego w tej telewizji. Tak, moi drodzy, to nie jest śmieszne, przestać się śmiać. To jest do płaczu. Ale to idzie w konsekwencjach, ponieważ naszym największym organem w całym organizmie powinno być co? Nie tłuszcz, nie tłuszcz. Mięśnie, dokładnie, mięśnie. Ale u niektórych powoli to już jest takie coś na wyginięciu, że po prostu nie ma ich. Zostały w sumie kości i tłuszcz, który to wszystko jakoś razem utrzymuje, żeby się to nie rozpadło. Tego bardzo często widać, nawet w sklepach, jakieś zdeformowane twarze, praktycznie całe już od tego tłuszczu. Tu im już tak wszystko popuchło, tutaj takie gardła, że zaraz się mają udusić. No jest problem, jest wielki problem, ponieważ kiedy nie ma mięśni, nie będziemy spalać za dużo tłuszczu, ponieważ mięśnie potrzebują energii, czyli mięśnie spalają tłuszcz i wszystko, co mu dostarczamy do jedzenia. Czyli jeżeli my mamy powiedzmy 2% mięśni, a powinniśmy mieć 30%, to spalamy tylko te 2% energii, a nie 30%. Ale problem jest, że my dalej dostarczamy 30% tej energii, bo kto teraz będzie jadł dużo mniej, a ma mniej mięśni? No nikt. Wszyscy zostawią tak samo, albo jeszcze nawet i zwiększą swoje pożywienie. Czyli w tym momencie cały czas mamy 28% nadprodukcji, która jest niepotrzebna. No tą trzeba gdzieś upchać. No tu miejsca jest przecież dość, nie? Tu się dużo zmieści na tym brzuchu. Co tam, że kręgosłup wysiądzie, że będzie cały pogięty od tego dźwigania tego wszystkiego. Co tam, że jak się przewrócimy, to będziemy tylko nogami pajtać i rękami, bo nie jesteśmy w stanie nawet sami wstać. Co tam przeszkadza, że nie będziemy widzieć nawet swojego, jak to mówią, witaj brzusiu, żegnaj. To wszystko przecież nie przeszkadza. Nie przeszkadza nam też, że dostajemy zadyszki po przejściu 3 kroków. Nie przeszkadza nam, że mamy cukrzycę. Co to tam? Wszystko pikuś, na wszystko jest sposób. Nie przeszkadza nam też, że butów sobie nawet sami nie będziemy mieli zawiązać, czy skarpetek ubrać. To też jest pikuś, bo zawsze można nogę gdzieś podeprzeć i albo kogoś poprosić, żeby nam to zrobił. Problem też nie jest tym, jeżeli nie będziemy już potrafić nawet z domu wyjść, bo się nie zmieścimy przez futrynę. Bo przecież zawsze można zadzwonić po serwis, który nam dowiezie jedzenie do domu. Więc jaki problem? No niestety. Tak nasze społeczeństwo dzisiaj się zachowuje w dzisiejszych czasach. To nie jest jakaś fantazja. To jest standard i norma dzisiejszego świata. Smutne, ale prawdziwe. Ale pokażę Wam teraz jedno bardzo
ciekawe ćwiczenie. Przez to ćwiczenie od razu będziecie w stanie pozbyć się bardzo wielu kalorii i to naprawdę pomaga. Najpierw robimy tak. Obracamy głowę maksymalnie w lewo. Ok, wracamy z powrotem. Obracamy głowę maksymalnie w prawo. Wszystko działa tak samo. Obydwie strony są takie same. Teraz, jeżeli ktoś idzie do nas z ciastkiem albo z jakimiś innymi słodyczami, z czekoladą, od razu zaczynamy robić to ćwiczenie. Tylko dużo szybciej. Czyli tak. Haha! I tu zaoszczędziliśmy sobie kalorii, które prawdopodobnie wysyciłyby nas na cały dzień, a może nawet i na 2. Wiecie, ile tłuszczu w tym momencie spaliliśmy? To jest jakieś pół godziny biegania na bieżni. Przynajmniej, a przeważnie to jest tak z 1,5, może nawet i 2 godziny biegania. Takim prostym ćwiczeniem. Ale my w dzisiejszym społeczeństwie to my mamy problem z kręgosłupem. Nie potrafimy się za bardzo obracać, tylko jak ktoś idzie z jakimś ciachem czy jakimiś słodyczami, to my się zamieniamy w takiego psa, jak jest w aucie. Ja bym to nazwał wackel-dackel. I tylko ciastko, czekolada, ja. To jest nasz problem dzisiejszego społeczeństwa. A wystarczy to ćwiczenie zamienić na to i od razu największy problem skasowany. Ogólnie, gdy się urodziliśmy, jesteśmy dziećmi, potrafimy już chodzić, dobrze chodzić, nie się przewracać. Wiecie, że dziecko potrafi na dzień zrobić około 10 000 kroków? Sporo. Wiecie, ile my dzisiaj osiągamy? Między 1000 a 2000. Jak są dobre wiatry. Bo jak są złe wiatry, tak niekiedy jest może 50, 60, to jest tyle. Tylko żeby do kibla zajść i do lodówki tam i z powrotem. I to zależy jeszcze, bo jak jest to odstęp rzeczywiście bardzo krótki, to będzie problem, żeby uzyskać tyle. Niedobrze, nie? Ponieważ nasza natura nas wyposażyła w to, że my mamy chodzić. My jesteśmy chodzącymi ludźmi, którzy muszą chodzić i szukać pożywienia. Takie było założenie przez setki tysięcy lat. Ale od pewnego czasu już nie musimy chodzić, bo możemy jeździć, nasz pokarm przywozić do domu. Nie musimy godzinami chodzić przez jakieś lasy, łąki, pustynie i polować na swój pokarm. Wszystko mamy pod nosem. I tu jest problem, ponieważ nie ma już tych kroków, nie ma tego chodzenia, mięśnie zanikają. Lymfa przestaje krążyć, organizm łapie toksyny, nie może się ich pozbyć, ponieważ lymfa krąży tylko i wyłącznie przez ruch mięśni. A jak ten stoi w miejscu, no to klapa, nie? Nic się nie dzieje. Pamiętajmy, że każdy ruch jest dobry, nawet minimalny, ale jest dobry. Wracając do sportów, ponieważ mamy jeszcze różnego rodzaju sporty. Są takie sporty, które naprawdę wypowerowujemy się totalnie. Masa tam serce zasuwa jak nic i tam walimy, robimy na szybko, pocimy się, jesteśmy całe zlani potem. I to jest niebezpieczny sport. A wiecie, czemu jest niebezpieczny? Bo jak wrócimy do domu, to mamy taki wilczy głód, że pałaszujemy od razu całą lodówkę. I przeważnie w tym momencie zjemy więcej, niż spaliliśmy przez ten cały trening. Także ten cały trening możemy sobie wsadzić w... Niestety. I to jest niedobry trening. I w tym momencie część z was powiedział: o, dzięki Bogu, ja nie ćwiczę. No właśnie. Kolejnym problemem jest to, że przeważnie przed treningiem coś jemy. Ale co jemy? Węglowodany, co nie? Bo tak nam wpojono, że przecież węglowodany to jest dobre paliwo dla naszego organizmu. Problem pojawia się tego typu, że jedząc węglowodany najpierw musimy 30 minut ćwiczyć i to mocno ćwiczyć, zanim zaczniemy w ogóle spalać tłuszcz. Czyli najpierw ćwiczymy te 30 minut po to, żeby spalić to, co przed chwilą zjedliśmy. A przeważnie po 30 minutach wszyscy już mają dość i już nie mam siły. Na pewno mi to coś pomogło. Po paru razach wchodząc ciągle na wagę w końcu mówi: pip, a nie ćwiczenia. Nic mi to nie dało, bo nic nie schudłem. Taki jest tego efekt.
i przestajemy ćwiczyć. Ja tak samo mogę leżeć na tej kanapie i tym pilotem ćwiczyć i też przytyję tyle samo. Wiele mężczyzn marzy o kaloryferze, żeby mieć tutaj kaloryfer. Tak wyżłobiony, ładny. Ten kaloryfer my wszyscy mamy. Każdy z nas go ma. Tylko u większości wisi na nim jeszcze pranie, które trzeba zdjąć. I się suszy na nim. Bo jest tam taka masa obtoczona. Ale ten kaloryfer tam jest. Wystarczy tylko to pranie zdjąć. Dlatego, moi drodzy, ćwicząc to ćwiczenie, przestając jeść węglowodany przed ćwiczeniem, dużo się ruszać, nie tylko do lodówki tam i z powrotem, robić ćwiczenia siłowe, czyli wolne ciężary na przykład podnosić, które budują mięśnie i wtedy zaczniemy spalać tłuszcz. To nic nam nie da, że będziemy tak szybko pompować jakimiś małymi hanklami, bo wtedy za dużo mięśni nam nie przyrośnie. To tak samo jak nie gubią się tutaj te tłuste policzki i te podgardle nie znika od rzucia gumy. To jest dokładnie to samo. Bo żując gumę też jakoś nie chudniemy, tylko robimy się jeszcze coraz bardziej grubsi. Także pamiętajmy o tym, że mięśnie są potrzebne, żeby spalać energię. Czyli jeszcze raz, podsumowując. Najważniejsze ćwiczenie, nie? I kolejne, bardzo ważne, już ostatnie ćwiczenie, to jest wyjdź z kuchni. Także tym akcentem kończę. Tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.